Hejka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dotarliśmy do Nowego Jorku. Przez najbliższe kilka dni będziemy wam pokazywać to fascynujące miasto, ale najpierw idziemy coś zjeść. My w Nowym Jorku już byliśmy, więc znamy tą knajpę. To jest knajpa bardzo blisko do One World Trade Center i bardzo wam polecamy, szczególnie na śniadania. Przemiły właściciel. Idziemy. Słuchajcie, jakbyście potrzebowali adresu, to bardzo prosimy. Znaczy prosimy, to wam pokazujemy. Ceny naprawdę bardzo przystępne. Zabieramy się za wybieranie śniadania. Mamy naleśniczki, mamy jajeczka, bekonik, bejgle, jest wszystko. Także zaczynamy śniadanko. Śniadanko bardzo dobre, polecamy mega knajpę. Naprawdę dobra, tania i szybka. A teraz idziemy zwiedzać Manhattan. Jeżeli chodzi o downtown, w którym jesteśmy, on oczywiście słynie z tych wielkich wieżowców, ale my zaczniemy od czegoś zupełnie innego. A co tam się wyłania w oddali? Jakiś znany budynek chyba. Może tam też pójdziemy. Jedna z pierwszych rzeczy, które warto odwiedzić tutaj na Dolnym Manhattanie, jest oczywiście kościół Trinity. Jest to kościół z 1846 roku. Jest to jeden z takich pierwszych kościołów. No i to tutaj są pochowani niektórzy sławni Amerykanie. Tutaj możecie zobaczyć jeden z pierwszych cmentarzy w Nowym Jorku. Spójrzcie, jaki stary. Wszędzie dookoła takie ogromne budynki, a tutaj takie małe, stare cmentarzysko. Tutaj swój grób ma na przykład Alexander Hamilton. Stąd przepięknie widać tą różnicę między starym a nowym. Koniec tych staroci, zabieram was w miejsce, gdzie robi się prawdziwe pieniądze. Idziemy na Wall Street, pokażę wam giełdę. Pamiętajcie, jak stoicie pod Trinity, pod kościołem Trinity, to wystarczy, że wejdziecie w ulicę, która jest dokładnie naprzeciwko. Ona nazywa się Wall Street. Tu jeszcze potwierdzenie. Tu znajdziecie jeden z najważniejszych budynków, które można tylko spotkać. Na tym najważniejszym, czyli miejscem, gdzie robi się pieniądze, to jest oczywiście słynna giełda nowojorska. To również jest bardzo znany budynek, tak zwany Federal Hall. To tutaj Jerzy Waszyngton został zaprzysiężony na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tam idzie nasz największy bankier III Rzeczpospolitej, pan Wojtek. On powiedział, że on tu wchodzi, tę giełdę rozwala. O tak. Jeszcze słynny pomnik tak zwanej nieustraszonej dziewczynki, która przeciwstawia się bezdusznym bankierom z Wall Street. Wpadliśmy teraz złapać słynnego byka za jaja. Słuchajcie, przynosi to szczęście w biznesie, więc jak inwestujecie na Wall Street, polecamy tu wpadać regularnie. Słuchajcie, to nie są żarty. Tak się łapie byka za jaja. Tak wygląda byk z przodu. No i pamiętajcie, że to jest wyjątkowy byk, bo do niego kolejkę macie od przodu, a jeszcze dłuższą od tyłu. Wpadliśmy teraz do The Battery, czyli przeszłego Battery Park. Jest to jeden z najstarszych, a być może nawet najstarszy park w Nowym Jorku. Został założony jeszcze za czasów Nowego Amsterdamu, a nie Nowego Jorku, przez Holendrów. I jego nazwa wzięła się od tego, że Holendrzy trzymali tutaj działa, które miały bronić Nowego Amsterdamu przed Brytyjczykami w XVII wieku. Ten park to jest bardzo fajne miejsce, żeby sobie odpocząć trochę w cieniu. Są dużo ławeczek, są też takie fajne fotele, więc my też sobie chwilę odpoczęliśmy. Teraz postaramy przedostać się na Brooklyn, ale nie będziemy szli mostem brooklińskim. Chcemy wziąć tak zwane ferry, czyli tramwaj wodny. Oto i główny powód, dla którego przychodzi się do The Battery, czyli stąd odpływają tramwaje wodne, takie stateczki na Staten Island
i na Ellis Island, więc gdybyście chcieli taką wycieczkę sobie zrobić, $25,5 kosztuje, to dokładnie stąd. Na przy okazji można sobie zjeść jakiegoś dobrego owocka. Jak widzicie, ludzi tutaj naprawdę jest multum, a my jesteśmy tutaj w środku tygodnia. No i oczywiście stąd macie przepiękny widok na One World Trade Center. Jeśli chcecie za darmo zobaczyć statuę wolności z wody, to jest Staten Island Ferry, który odpłynie około 25 minut na Staten Island. Jest całkowicie darmowe i odpływa co pół godziny albo 15-20 minut w szczycie sezonu. Doszliśmy do wybrzeża. Jak widzicie, porty również są. Tam w oddali widzicie Brooklyn, a tam już widać Brooklyn Bridge. I my właśnie zmierzamy w jego kierunku. Tylko chcielibyśmy naprawdę nie przechodzić przez niego na piechotę w tą stronę. Chcielibyśmy przepłynąć łódeczką, takim tramwajem wodnym, coś w stylu tego. Nad tym się bardzo zastanawialiśmy, pomimo tego, że ostatnio był wypadek. Ale kurczę, nie wiemy, czy nam czasu nie zabraknie, bo jesteśmy tutaj dosłownie 3 dni. Dotarliśmy na Pier 11. Zaraz postaramy się ogarnąć szybko bilety. Tutaj kolejka już jest, ale wiecie, nie martwimy się zbytnią kolejką, bo w sumie te łodzie są naprawdę spore. Jak tylko się dowiemy co, gdzie, jak i za ile, to od razu dajemy wam znać. Zakupiliśmy właśnie bilety, kosztowały $4,5. Jedziemy na drugą stronę do Dumbo. Wsiadamy na prom, czekaliśmy może 5 minut, zobaczymy jak szybko dopłyniemy. Słuchajcie, my każdemu polecamy, zamiast spacerkiem to właśnie takim promem, $4,5 i jesteście, macie piękne widoki z wody prosto na Brooklyn Bridge i nie tylko, w ogóle na cały Manhattan. Już odpływamy. Sorki za tą brudną szybę, ale jako że przyszła lekka burza, to na razie siedzimy w środku, ale już mi się widoki zaczynają podobać. Odpływamy. Jedziemy w naszą podróż. Tak wygląda prom na górze. Można tutaj też siedzieć i oglądać wszystko na własne oczy. Patrzcie jaka burza. Tutaj widzicie przepiękny widok na oba mosty, ale oczywiście ten pierwszy Brooklyn Bridge to jest ten, o który nam chodzi. Wygląda naprawdę niesamowicie. To jest jedno z cudów inżynieryjnych tamtych czasów. A taki zobaczcie widok na Manhattan z łodzi. Jeszcze raz, jak jest ładna pogoda, pamiętajcie, żeby iść sobie na ten dek, który nie ma, jest otwarty, no i wtedy żadna szyba brudna wam nie przeszkadza. Patrzcie jaki ten most jest ogromny. I jeden i drugi zresztą. Brooklyn i Manhattan Bridge. Tutaj macie jeden z pylonów mostu bruklińskiego. Podobno przy jego budowie zginęło 150 osób. Nie minęło 5 minut, jesteśmy po drugiej stronie i z tej strony można naprawdę podziwiać już przepiękny widok na Manhattan. Spójrzcie. Oficjalnie witamy się z wami z Brooklynu i nie przez most, a łodzią. Spójrzcie jaki piękny widok za nami. Idziemy wam pokazać najładniejsze widoki na Manhattan. Zaraz po przepłynięciu postanowiliśmy wpaść na lody. Słuchajcie, bardzo polecamy te lody, są bardzo dobre, ale słuchajcie, $8 jedna gałka. Także zwróćcie na to uwagę. Lodziarnia wygląda tak, jakbyście się zastanawiali, gdzie ona jest, to tutaj jest most brukliński, a tam jest Manhattan. Mamy i nazwę. Idziemy i po 2-3 przecznicach docieramy na słynne Dumbo, czyli przepiękny most, a jak się przyjrzycie bliżej, to tam widać Empire State Building. Jedno z najbardziej znanych miejsc, jeżeli chodzi o zrobienia zdjęcia w Stanach, no i w Nowym Jorku oczywiście. I jeszcze przecznica bliżej, tak żebyście dokładnie widzieli. O, tam jest właśnie Empire.
A zaraz jak wyjdziecie z Dumbo, z tego spotu, gdzie robi się zdjęcia, to spójrzcie tylko, jak wygląda ta dzielnica. Ja ją bardzo polecam, są takie przepiękne, ceglane, pofabryczne budynki. Tutaj też znajdziecie przepiękny park przy rzece i oczywiście widoki na Manhattan. To jest coś, co zapiera dech w piersiach. Jedna z na pewno fajniejszych dzielnic w Nowym Jorku, na pewno prężnie się rozwijająca i warto tu wpaść na kolację. Choćby Was nie interesowały knajpy, restauracje na Dumbo, to warto tutaj dla samego widoku, żeby zobaczyć Manhattan z innej perspektywy i te dwa mosty. To jest jeden z najpiękniejszych widoków tutaj. Może nie akurat ten, ale z tej strony. No i to w końcu stąd macie najpiękniejsze widoki na Manhattan. Tutaj widok na oba mosty, największą część wyspy. Manhattan Bridge w pełnej okazałości. Jest widok, jest wolna ławka. Słuchajcie, jest cień, to będzie moje miejsce. Powoli będziemy wracać na Manhattan, ale zanim to jeszcze nastąpi, to przejdę wam na drugą stronę mostu, żebyście zobaczyli, jak wygląda Manhattan bez mostu bruklińskiego, cała panorama. No i postaram wam się też pokazać Statuę Wolności. No i taki hint dla was, pamiętajcie, że most brukliński trzeba obejrzeć z każdej strony, wtedy te widoki się różnią. Tutaj jak widzicie, niczym niezakłócony widok skyline'u Manhattanu, przepiękna One World Trade Center. Dzisiaj jeszcze pod ten budynek podejdziemy. Oczywiście zobaczymy też memoriał 11 września, więc zostańcie z nami. Widzimy się niedługo. Dźwięki nieprzyjemne, ale widok super. Spójrzcie. Idziemy teraz do metra. Będziemy już się zawijać z Brooklynu. Postaram się tu wrócić na kolację któregoś dnia. Tymczasem chcemy jeszcze raz podjechać pod World Trade Center, żeby je wam pokazać. Wcale nie tak prosto to metro tu znaleźć, więc pamiętajcie, żeby dobrze sprawdzić na mapie. Ale już jesteśmy. Zaraz bierzemy niebieską linię i jedziemy. Metro ogarnięte i jedziemy do pociągu. Słuchajcie, to metro nie jest najpiękniejsze w Nowym Jorku, musicie do tego przywyknąć, ale robi świetną robotę. Witamy się z powrotem w downtown. Za mną najwyższy budynek Ameryki, najwyższy budynek Nowego Jorku, najwyższy budynek zachodniej hemisfery. One World Trade Center został zbudowany po atakach 11 września jako odbudowanie wież World Trade Center. Ma 1770 feet, dlatego 1776 feet, dlatego nazywany jest Freedom Tower. Chodzi oczywiście o datę podpisania Deklaracji Niepodległości. 541 metrów, 541,3 dokładnie i zaraz wam go pokażemy z bliska. To, z czym Nowy Jork nigdy sobie nie radzi, to są śmieci. Pamiętajcie, że Nowy Jork to wyspa, także śmieci zobaczcie tutaj wszędzie, na każdym kroku, szczególnie w weekend. Co zrobić? Muszą je wywozić po nocach. Dochodzimy już do tak zwanego Oculusa, czyli Feniksa. Zaraz wam o nim opowiemy, postaram się go wam pokazać w pełnej okazałości. No i Gabi się naczytała, więc jest mądra. Opowie całą historię, prawda? Prawda. Tutaj jest ten Oculus tak zwany. Oczywiście wejdziemy też do środka. Budowla, która się znajduje za mną, może przypominać Muzeum Sztuki. Jest dziełem sztuki samym w sobie. Jest to dworzec kolejowy. Pewnie się tego nie spodziewaliście. Jest to najdroższa stacja kolejowa na świecie. Kosztowała ponad 4 miliardy dolarów i została zbudowana, zaprojektowana przez architekta Calatravę i ma symbolizować Feniksa, czyli ptaka, który odrodził się z płomieni po tragedii 11 września 2001 roku. Uwielbiam to miejsce. Ono jest zrobione z takich, wiecie, hangarów blaszanych i normalnie wygląda, jakby to była taka część pofabryczna, ale ona robi bardzo fajne wrażenie na tle One World, na tle przepięknego Oculusa. Tutaj wygląda to jak pozostałość po remoncie, którą ktoś postanowił zostawić, a później ludzie ją pomalowali tak jak chcieli.
Tylko spójrzcie, jakiego tu smoka w ogóle mają. Także może to jest ten Feniks z popiołów odradzający się. Wygląda naprawdę świetnie. Gabi wam wspominała, że ten dworzec Oculus kosztował ponad 4 miliardy dolarów. Co jest ciekawe, bo One World kosztowało 3,9 miliarda. Wchodzimy teraz do środka. Ja to miejsce znam jako wejście do World Trade Center. Nie wiem, czy to jest prawda, czy tylko tak się mówi, ale w środku wygląda naprawdę, naprawdę niesamowicie. Spójrzcie tylko na tą bryłę. Jeszcze pokażemy wam Oculus z drugiej strony. Tutaj widać, jak Feniks rozpościera te skrzydła i on też oczywiście stoi w super okolicy, wszędzie dookoła drapaczy. Naprawdę przepiękne miejsce, bardzo zadbane. A teraz lecimy w lekko smutniejszą część, czyli pokażemy wam memoriał 11 września 2001 roku. Tutaj w memoriale macie oczywiście Muzeum Wydarzeń 11 września 2001 roku. Tutaj stoją takie dwa fundamenty, które pozostały po wieżach. Oczywiście one zostały przygotowane jak taki amerykański typowy pomnik. Jeżeli widzieliście naszą serię z Waszyngtonu, no to pewnie skojarzą wam się z innymi memoriałami, jeżeli chodzi o wojnę. To jest oczywiście przerażające miejsce. Ja wam nie będę ani opowiadał historii, ani polityki. Po prostu pokażę wam, jak one wyglądają. Mamy nadzieję, że kilka tych foteczek wam wystarczyło. My na pewno więcej nie będziemy robić, bo to nie jest miejsce, żeby robić tutaj jakieś nie wiadomo jakie filmy. Pogoda w momencie, kiedy tu przyszliśmy, od razu spłatała nam figla i stała się taka ponura i deszczowa, więc Odpowiednio do tematu. Tak, wydaje nam się, że to jest odpowiednie miejsce do tematu. My tymczasem robimy sobie małą przerwę. Jako że pogoda się popsuła, jedziemy do hotelu odpocząć. Później jeszcze na pewno wyjdziemy i pokażemy wam, jak miasto wygląda wieczorem. New York by night! Z Wojtusiami. Witamy po przerwie. Deszcz nam jest straszny, mimo że pada, wychodzimy na miasto. Tak, jest chwilę przed zachodem słońca, ale już się robi ciemno, więc stwierdziliśmy, że pokażemy wam Times Square, no i może jeszcze kilka jakichś fajnych miejsc. Pogoda rzeczywiście nie dopisuje, ale damy sobie radę. Jesteśmy właśnie na Broadwayu, to tutaj są wszystkie sztuki wystawiane. Zaraz dojdziemy sobie tą ulicą prosto na Times Square, pokażemy wam neon. Mieliśmy taki plan, że wpadniemy tutaj, to jest Stardust, bardzo znana restauracja, ale niestety, słuchajcie, tego nie widać teraz, ale kolejka jest na więcej niż jedną przecznicę. Deszcz nam nie odpuszcza, ale my z wiedzami pokazujemy wam dalej. Tak wygląda Broadway. Zbliżamy się do... Gdzie? Times Square. Do Times Square. Bardzo polecamy tą knajpę. Jest naprawdę dobre jedzenie i bardzo dużo dają. Byliśmy tu wczoraj i było super. Tu macie taki typowy obrazek amerykański, czyli para, żółta taksówka, śmieciarka, a tam możecie obejrzeć sobie Chicago. Dotarliśmy na Times Square. Pozdrawiamy serdecznie z miasta neonów. Są tutaj wszędzie, z każdej strony. Od razu mówię, że ciężko złapać ostrość, więc przepraszam. A tam w oddali jest kula, która spada w Sylwestra. Znajdujemy się właśnie na Times Square w Nowym Jorku. Jest to ikoniczne miejsce, chociaż już sama nazwa jest dziwna, bo tak naprawdę to nie jest żaden square, to nie jest kwadrat, tylko to jest klepsydra składająca się z ulicy Broadway i ulicy 7 Alei. To miejsce zyskało swoją sławę i nazwę dzięki temu, że w 1904 roku
słynny The New York Times przeniósł tutaj swoją siedzibę, zamontował pierwsze reklamy, no i od tamtej pory te reklamy tutaj świecą. Tych reklam było naprawdę setki, tysiące, są mniejsze, większe, niektóre mają po 20 metrów długości. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Oprócz tego, że są tutaj reklamy, to są również tutaj organizowane sylwestry. Ponad 1 milion ludzi potrafi tutaj się bawić każdego roku na Sylwestrze, a ponad 1 miliard oglądać relacje z tego miejsca. A jeśli wy chcielibyście się tutaj wystawić na którymś z tych billboardów, to koszty reklam tutaj osiągają miliony dolarów miesięcznie. Ale chyba warto, bo nawet mimo tego, że tak pada, to patrzcie ile ludzi. Uciekamy z Times Square, słuchajcie, za dużo ludzi, za głośno. Pokażemy wam jeszcze coś więcej. Żegnamy się z tym szalonym miejscem. Widzimy się dalej. Takie fajne mają tutaj reklamy. Nie wiem, czy to jest jakiś klub, czy co, ale wygląda nieźle. Teraz troszkę odbiliśmy. Mam nadzieję, że więcej spokoju złapiemy. Znalazł się i pan Empire State Building. Podejdziemy sobie w jego okolice. Miałem takie marzenie, żeby na niego wjechać na tym wyjeździe, bo jest jedyny rooftop, na którym nie byłem. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Tam w oddali majaczy One World Trade Center. A może byśmy dzisiaj jeszcze zobaczyli Chrysler Building. To jest mój ulubiony budynek w tym mieście. My tu sobie gadu, a tu zaczyna się impreza. Jesteśmy teraz w Bryant Park i bardzo wam polecamy tą miejscówę. To jest bardzo przyjemne miejsce. O każdej porze roku coś tu się dzieje i można naprawdę sobie delikatnie odpocząć. To jest bardzo, bardzo fajny park, a na tyłach tego parku, albo inaczej na przodzie tego parku, znajduje się publiczna biblioteka. Spójrzcie, tak to wygląda. Cisza, spokój pośrodku miasta. Słuchajcie, jakbyście byli w okolicy Bryant Parku, to tutaj jest po prostu najpiękniejsza publiczna toaleta, jaką widzieliśmy. Jest naprawdę czysta, gra muzyka klasyczna, pięknie pachnie, są kwiaty i w ogóle jest zmiana osłonki na toaletę po każdym kliencie, także polecamy. Chrysler Building przed nami. My idziemy tam, żeby pokazać z Wojtusią taki fajny peron, nie wiem, stację. To się nazywa Grand Central Terminal, ale przy okazji przepiękny styl Art Deco. To tam Nikola Tesla miał swój gabinet. Podobno ściągał tamtędy pioruny. Nie wiem, czy to prawda, ale podoba mi się ta historia. A tak ogólnie, słuchajcie, chodzi się tu całkiem przyjemnie. Nie ma zbyt dużo ludzi. Fajnie, że trochę popadało się, dużo świateł odbija. Jest ok. Dotarliśmy, Grand Central Terminal. Przyjaciel Wojtuś mówi, że nie powinno go tu być, bo przecież w filmie 2012 został zniszczony. Tutaj macie takie fajne miejsce pod zegarem, gdzie można kupić bilety. Słuchajcie, naprawdę przepiękny budynek. Spójrzcie, jaki sufit. Ja wam zaraz opowiem coś o tym suficie, bo tu widać konstelację. Podobno jeden z większych tego typu budynków na świecie. Zawsze warto wejść na górę, wtedy jest jeszcze ładniejszy. Dworzec jest ogromny i piękny i te zdobienia na suficie są jedyne w swoim rodzaju. To prawda, to jest istne dzieło sztuki, więc naprawdę warto, żebyście tu przyszli, żebyście to zobaczyli i naprawdę nie tylko ogrom, ale też jak jest wykonany. No i obiecywałem wam, że wam opowiem historię odnośnie sufitu. Mianowicie tam jest niebo, konstelacje na niebie narysowane. No i okazało się, jak malarz skończył je malować, że są na odwrót. Więc zamiast przemalowywać, dorobiono teorię, że chodzi o to, żeby ludzie mogli patrzeć na tę konstelację tak, jak patrzy na nie Bóg, bo to jest tak wspaniałe miejsce. Nie wiemy, czy to prawda, ale bardzo nam się podoba historia, więc wam ją dzisiaj postanowiliśmy opowiedzieć. Biblioteka nowojorska. Taki hint, jak chcecie pożyczyć książki, to tu jest za darmo. A my szukamy tego pana. Podeszliśmy pod Empire State Building. Niestety działam już bez mikrofonu, bo popsułem. Wytrzymał 1 dzień.
Ale nie o tym jest ten film, więc podziwiajcie ten przepiękny budynek. Tak wygląda wejście do Empire State Building. Spójrzcie tylko, jak w środku wygląda. Przepiękne zdobienia Art Deco. Naprawdę jest to zabytek jedyny w swoim rodzaju. Zobaczmy, czy uda się wjechać, ale dzisiaj może być to ciężkie. Witamy. Przepiękne Empire State. Ciekawe, czy będą bilety i ciekawe po ile. Wejście, trzeba przyznać, bardzo przyjemne, ale schodów dużo. Udało nam się kupić, nie pytajcie, ile kosztują tu bilety, ale my płacimy $200, żeby wjechać w jedno miejsce. Nie wiem, kiedy to się stało, ale zdobyliśmy bilety. Nagle pojawiło się nie wiadomo skąd tyle ludzi. I słuchajcie, będziemy wjeżdżać na 86. piętro. Gabi, kogo tam spotkamy? Meg Ryan i Toma Hanksa. Dokładnie. Przeszliśmy security. Jesteśmy czyści. Yakuza. I zobaczymy teraz, czy będzie jakaś kolejka. Ale o tej godzinie, tak jest 10 PM, żebyście wiedzieli, więc raczej nie powinno być kolejki zbyt dużych. Jest tutaj takie małe muzeum poświęcone Empire. To jest coś, co ja zawsze lubię. Fajnie, jeżeli jest jakoś interaktywne. Można sobie pooglądać różne rzeczy. Tutaj macie, patrzcie, jak się budował. Lata 30. XX wieku, wyobrażacie sobie? Przepiękne, naprawdę. Tak, ze stali budowali kiedyś. To chyba tutaj mają to słynne zdjęcie, jak robotnicy siedzą. Tutaj informacje o ludziach, którzy tu pracowali, jak się ubierali, co mieli na sobie. Idziemy dalej. Jak wyglądały windy. Więcej i więcej informacji o Empire. Robi się naprawdę interesująco. Tutaj są filmy. No i oczywiście ten ulubiony Gabi. Z Tomem Hanksem, z Meg Ryan, Bezsenność Seattle. Wchodzimy. Jest też sala poświęcona słynnemu King Kongowi. Patrzcie, tutaj właściciel włamuje przez szybę. Teraz Gabi. Patrz, jak Gabi King Kong tutaj. O, chyba ją lubi. Nice catch! Ooh, get those planks out of the way, huh? I takie mamy widoki, proszę Państwa. Możecie sobie zobaczyć One World Trade Center. Tam postaramy się oczywiście też wjechać, ale zobaczymy, czy starczy czasu. W dali po lewej stronie widzicie neon Pepsi Coli. Jest to pierwszy neon, który powstał tutaj w Nowym Jorku. Dotarliśmy na 86. piętro. No i słuchajcie, czas wyjść na zewnątrz. Zrobimy to razem z Gabi. Gabi, jak tam? Wieje? Wieje, ale jest gorąco. Z emocji. Słuchajcie, wieje, ale spójrzcie na te widoki. Tak może wiać, nie będzie nam przeszkadzać. Jakby ktoś pytał, to wieje. Jeszcze raz przepraszam, że zniszczyłem mikrofon, ale i tak wam pokażę ten widok. A jeszcze jest spory kawałek do góry. Może nie taki spory. Tylko spójrzcie, jakie widoki. Teraz przechodzimy na drugą część. Tutaj będziecie mieli część z Central Parkiem. Zaraz znajdę kawałek miejsca, to wam to nagram. Słuchajcie, z tej strony nie wieje, więc mam nadzieję, że słychać mnie lepiej. Nie bójcie się, jesteśmy za kratami, więc wszyscy czują się bezpiecznie, ale ten widok $1 000 000. Ciężko sobie to wyobrazić, ale zanim Empire State stał się najwyższym budynkiem na świecie, to Chrysler Building przez chwilę nim był. A spójrzcie, jak on teraz jest tutaj malutki. Jeszcze widok na Hudson Yards, ale tutaj już wieje ostro. A tam
Madison Square Garden. Ostatnie spojrzenie. Będziemy tęsknić za tym widokiem, ale trzeba wracać. Jest już po 11. Czas powoli iść do hotelu. Ja tylko chciałam dodać, że nie polecam sobie przychodzić w sukience i w rozpuszczonych włosach, bo się nie da. Kończymy już tą wizytę. Żegnamy się. Razem z Wojtysiem. Mamy nadzieję, że dzień Wam się podobał. Słuchajcie, naprawdę lataliśmy dzisiaj od rana do nocy. Jest 12 w nocy, my dopiero co wracamy. Na szybko kupiliśmy sobie coś na wynos, żeby coś zjeść i czegoś się napić. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że nowy Jork Wam się podoba. Dzisiejszy dzień był naprawdę intensywny, jutro będzie tak samo intensywny, więc czekajcie na kolejne odcinki. My się żegnamy. Dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. Pa, pa.